Politechnika Poznańska. Dzień dobry. Celem omawianego ćwiczenia jest wyznaczenie modułu Younga dla wybranych materiałów metodą ugięcia. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest moduł Younga i na czym polega metoda ugięcia. Moduł Younga, inaczej nazywany współczynnikiem sprężystości podłużnej, jest to wielkość określająca sprężystość materiału przy ściskaniu i rozciąganiu. Jeżeli zadziałamy siłą na ciało, to spowodujemy jego odkształcenie. Gdy zanika ono po odjęciu siły zewnętrznej, nazywamy je sprężystym. Natomiast odkształcenie niezanikające po odjęciu siły nazywamy plastycznym. Wyobraźmy sobie pręt o długości L0 bez przyłożonej siły zewnętrznej. W tej sytuacji nie występują naprężenia wewnątrz pręta. Przyłożenie do pręta zewnętrznej siły F spowoduje jego wydłużenie o odcinek ΔL. Jednocześnie wewnątrz pręta wystąpią naprężenia spowodowane zmianą odległości pomiędzy atomami materiału, z którego jest wykonany. Typową zależność pomiędzy siłą i wydłużeniem przedstawia załączony wykres. Należy nadmienić, że w przedstawionym przypadku wraz ze wzrostem wydłużenia pręta maleje jego przekrój poprzeczny. Na wykresie możemy wyróżnić 3 zakresy. Pierwszy, oznaczony kolorem zielonym, odpowiada liniowym odkształceniom sprężystym. W tym przedziale siła i wydłużenie drutu są wzajemnie proporcjonalne. W zakresie oznaczonym kolorem niebieskim zależność pomiędzy siłą i odkształceniem sprężystym drutu jest nieliniowa. Zakres trzeci, czerwony, odpowiada odkształceniom niesprężystym kończącym się zerwaniem drutu. Dla zakresu liniowych odkształceń sprężystych możemy zapisać poniższą zależność, gdzie K jest stałą charakterystyczną dla danego pręta. Uwzględniając długość początkową pręta L0 oraz jego pole przekroju poprzecznego S, powyższe równanie można przedstawić w następujący sposób, gdzie E jest modułem Younga. Iloraz siły i pola przekroju nazywamy naprężeniem normalnym, natomiast przyrost długości do długości początkowej to wydłużenie względne. Uwzględniając te wielkości możemy zapisać poniższą zależność. Równanie to stanowi treść prawa Hooke'a, które mówi, że naprężenie normalne jest proporcjonalne do wydłużenia względnego. Współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy tymi wielkościami jest moduł Younga. Z powyższych rozważań wynika, że moduł Younga można wyznaczyć dzieląc naprężenie normalne występujące w pręcie przez jego odkształcenie względne. Jednostką modułu Younga jest Pascal, czyli inaczej Newton na metr do kwadratu. Uwaga! Moduł Younga to parametr zależny od rodzaju materiału, który nie zależy od wymiarów geometrycznych pręta, przyłożonej siły lub odkształcenia pręta. W omawianym ćwiczeniu nie będziemy ściskali ani wydłużali prętów, tylko je uginali. Na początek wyjaśnijmy, skąd się biorą naprężenia w ugiętym pręcie. Wyobraźmy sobie nieodkształcony pręt. W tej sytuacji nie występują naprężenia wewnątrz pręta. Jeżeli pod wpływem siły F pręt zostanie ugięty na podporach, to w jego wnętrzu pojawią się naprężenia wynikające ze zmiany odległości pomiędzy atomami materiału. W metodzie ugięcia można zapisać następującą zależność pomiędzy strzałką ugięcia S oraz siłą F działającą na pręt o przekroju prostokątnym, gdzie B to szerokość pręta, H wysokość, czyli inaczej grubość pręta, L odległość między podporami, a E to moduł Younga. Proszę Państwa, przejdźmy do układu pomiarowego. Mamy tutaj stelaż. Na stelażu zamocowane są 2 podpory, nad których spoczywa mierzony pręt. Pręt będziemy obciążali za pomocą zawieszki, do której możemy dokładać kolejne ciężarki. Czyli dokładając ciężarki będziemy zwiększali siłę grawitacji, tym samym będziemy zwiększali ugięcie pręta. Ugięcie pręta będziemy mierzyli za pomocą czujnika zegarowego, czujnika mikrometrycznego. Za chwileczkę pokażę jak. Przejdźmy do pomiarów.
Proszę Państwa, do dyspozycji mamy kilka prętów wykonanych z różnych materiałów. Są to miedź, aluminium i mosiądz. Pręty są o różnych szerokościach, różnych grubościach. Ja wybrałem jeden z nich, pręt mosiężny, i na początek wykonam pomiar jego grubości, albo inaczej mówiąc, wysokości. Tak oznaczane to będzie jako wysokość pręta, bo na tym boku będzie leżał pręt. Wartość wskazuje 3 mm i 0,04. Taki pomiar należy powtórzyć jeszcze co najmniej kilkukrotnie, żeby było z 8 do 10 pomiarów tej wysokości, później te wartości uśrednimy. Kolejny pomiar to pomiar szerokości pręta. I tu w tej chwili mam 14 mm i 96. I ten pomiar również powtarzamy wielokrotnie po to, żeby później, oczywiście pomiar wykonujemy w różnych miejscach tego pręta, tak żebyśmy uzyskali realną wartość średnią. Kolejna czynność to zmierzenie odległości pomiędzy podporami. Zwracam uwagę, że nie długość jest tu istotna pręta, tylko odległość pomiędzy podporami, i w tym celu przykładam miarkę do krawędzi jednej podpory i drugiej. No i tutaj widzę, że jest to 60 cm, dokładnie 60 cm. Proszę Państwa, umieśćmy teraz pręt na podporach. Na początek załączę tu taki uchwyt do zawieszki. Lekko uniosę trzpień naszego czujnika. Sprawdzę, czy pręt znajduje się mniej więcej na środku, czyli ten trzpień naszego czujnika znajduje się na środku, i podwieszę tutaj pewne obciążenie wstępne. Rolą tego obciążenia wstępnego jest wypionowanie tej zawieszki, tak żebyśmy mieli ją w jednym miejscu ustawioną i żeby ona się nie przesuwała. Masy zawieszki, jak i dodatkowego, czyli tutaj tego uchwytu, i dodatkowego ciężarka nie bierzemy pod uwagę, bo w tym momencie włączymy albo w razie potrzeby wyzerujemy nasz miernik i to będzie wyjściowy poziom naszego pręta. W tej chwili wartość wskazywana wynosi 0 mm. Przystąpmy w takim razie do obciążania pręta, czyli zadziałamy pewną siłą działającą w dół. Będzie to oczywiście siła grawitacji związana z ciężarkiem zawieszonym. Masa ciężarka wynosi 50 gramów. Podwieszam go, odczytuję wartość. Proszę Państwa, tę wartość odczytuję z wartości bezwzględnej, bo tutaj pokazuje się znak minus, ale ten znak minus nas nie interesuje. Chodzi o to, że trzpień naszego czujnika nie jest wciskany, czyli tylko wydłużany, stąd też pojawia się minus, no ale oczywiście ugięcie jest in plus. Kolejny ciężarek nakładamy, zapisujemy oczywiście masę tego ciężarka, jak i wskazywaną wartość na czujniku, czyli tak naprawdę ugięcie tego pręta w tej chwili już pod wpływem masy 100 gram. Kolejny ciężarek i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, w momencie, kiedy wszystkie ciężarki znajdą się już na naszej zawieszce, wykonujemy te same pomiary, ale odejmując ciężarki, czyli w tej chwili mamy dodatkowo 450 gramów, masa ciężarku wynosi 450 gramów i będę odejmował, równocześnie zapisując wartość, jaką pokazuje czujnik mikrometryczny, ten nasz czujnik zegarowy. Proszę Państwa, zdjąłem już wszystkie ciężarki. Na mierniku w tej chwili miernik pokazuje 1/100 mm, czyli troszeczkę różni się niż ta wartość początkowa, ale strzałki ugięcia dla poszczególnych mas, tak naprawdę dla poszczególnych sił ciężkości będziemy
uśrednia. W tej chwili zakończyłem wszystkie pomiary dla pręta mosiężnego. Oczywiście na pracowni należy kontynuować te pomiary dla innych prętów wskazanych przez prowadzącego, ale dla nas szkoleniowo to wystarczy. Przejdziemy do wyników pomiarowych. Zapisujemy wyniki pomiarowe odległości pomiędzy podporami oraz wysokości i szerokości pręta. Dodatkowo liczymy wartości średnie wysokości i szerokości pręta. W tabeli umieszczamy masy zastosowanych ciężarków oraz wyniki pomiarowe strzałek ugięcia. Strzałki ugięcia dla poszczególnych mas dodatkowo uśredniamy. Chcąc wyliczyć moduł Younga, posłużymy się wspomnianą wcześniej zależnością pomiędzy strzałką ugięcia oraz siłą działającą na pręt o przekroju prostokątnym. Łatwo zauważyć, że zależność strzałki ugięcia od siły jest funkcją liniową. Na początek obliczamy wartości sił działających na pręt, mnożąc masę razy wartość przyspieszenia ziemskiego. Uzyskamy w ten sposób dane potrzebne do sporządzenia zależności uśrednionej strzałki ugięcia od siły obciążającej. Następnie wykreślamy zależność strzałki ugięcia od siły obciążającej. Korzystając z metody regresji liniowej, wyznaczamy współczynnik nachylenia prostej, jego niepewność oraz jednostkę. Uwzględniając poniższe równanie liniowe, możemy zapisać, że moduł Younga jest równy przedstawionemu ilorazowi. Posługując się wzorem, obliczamy moduł Younga dla badanego materiału, a następnie jego niepewność oraz jednostkę. Wyniki zapisujemy w postaci końcowej. Porównujemy uzyskany wynik z wartością tablicową dla badanego materiału w powyższym przykładzie dla mosiądzu oraz notujemy wnioski. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na pierwszą pracownię fizyczną. Politechnika Poznańska.